Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będzie bardzo szybkie i łatwe ciasto bez pieczenia. Będzie takie bardzo lekkie, troszkę kwaskowe, słodkie i już Wam mówię, co będziemy do niego potrzebować. Tutaj mam skyr 450 gramów i ja mam skyr o smaku waniliowym. Fajnie by było, żeby skyr na przykład i twaróg były w temperaturze pokojowej, bo jeżeli będą z lodówki, to bardzo szybko zacznie Wam zastygać galaretka i nie zdążycie ładnie po prostu jej uformować. Także ja już wcześniej wyciągłam skyr, wcześniej wyciągłam twaróg, mam z Wielunia i tu jest 450 gramów, to takie mniejsze pudełeczko. Do tego tutaj mam namoczone 5 łyżeczek żelatyny, już wcześniej po prostu dałam 5 łyżeczek żelatyny, zalałam zimną wodą i poczekałam aż napęcznieje, to potrwa około 10 minut. Jedno mango, mogą być i 2 manga, jeżeli macie ochotę. Jeden taki mus, ja mam mango jabłko, a może być samo mango, może być samo jabłko i tu jest 100 gramów. Jedna umyta cytryna, bo będziemy potrzebować skórkę. Tutaj w 250 ml gorącej wody wrzątku rozpuściłam już sobie, bo ją trzeba troszkę pomieszać. 2 galaretki. Galaretki są cytrynowe. Dałam taką jedną zwykłą galaretkę cytrynową 71 gramów i jedną galaretkę dałam 50% mniej cukru, ale dlatego, że my mniej cukru zużywamy, a Wy możecie dać takie 2 zwykłe cytrynowe galaretki. Oczywiście galaretki można zastąpić też jakąś inną cytrynę, zamiast cytrynową można dać inną galaretkę. Tutaj mam taką blaszkę wyłożoną papierem. Mam rant cukierniczy, bo po prostu później mi jest lepiej to ładnie ściągać. I blaszka jest 18 na 28 cm, wyłożona takimi zwykłymi goframi, które kupuje się w sklepie, ale oczywiście jeżeli macie ochotę, możecie gofry zrobić sami. W pierwszym komentarzu pod tym filmikiem będzie przepis, jak zrobić gofry. Także ja mam kupione, ale jeżeli ktoś ma czas i ochotę, może zrobić takie gofry sam. I zaczynamy. Już to odłożę na razie, niech stygnie. Tutaj dam twaróg. O. Tak. I nasz skyr irlandzki waniliowy 450 gramów. Jogurt typu greckiego też może być, też się sprawdzi. I wszystko musimy porządnie wymieszać. Taką trzepaczką lub robotem. Odkładam. Trzeba obrać nasze mango i pokroić w drobną kostkę. Mango mamy pokrojone i do tego mango tutaj tą rozdrobnioną, rozpuszczoną galaretkę dodajemy kilka łyżeczek.
Chodzi tylko o to, żeby nasze mango pokryło się delikatnie galaretką, bo wtedy będzie zawsze ładne i takie świecące. Po prostu nie będzie nam obsychać na naszym cieście. O, jeszcze troszkę. Mango ma nie pływać w galaretce, to ma być tylko obtoczone. Także dokładnie wymieszajmy, żeby wszędzie galaretka doszła. O. I teraz dodajemy nasz mus. Ja mam mus mango jabłko. 100 gramów. Tak mniej więcej. O. I odstawiamy. Teraz tutaj dodajemy resztę żelatyny i rozpuszczamy. Gdyby okazało się, że nasza żelatyna nie chce nam się rozpuścić, bo galaretkę mamy już za zimną, nastawiamy na około 15, 2 razy 15, po prostu sprawdzajmy naszą galaretkę do mikrofali. Zaczniemy tak od 10-15 sekund. Widzę, że moja się jest troszkę, chyba się nie rozpuści, więc na chwilkę ją wsadzę do mikrofali. No, była 15 sekund i już fajnie to idzie. I 15 sekund u mnie wystarczyło. Tak. Tutaj zetrę skórkę z umytej cytrynki. Nie ścierajmy białego, tylko samo żółte. Tak. Gdybyśmy lubili bardziej kwaśne, można tutaj dodać wyciśnięty sok z pół cytryny, z całej cytryny. I teraz się wspomogę już robotem. I mówię, jak mamy jogurt i ser nasz w temperaturze pokojowej, będzie po prostu nam lepiej połączyć z galaretką, bo nie zrobią się od razu grudki i od razu nam nie zastygnie. Gdy już mamy dobrze wymieszaną, odstawiamy na chwilę w chłodne miejsce, żeby nasz ser z jogurtem zaczął tężeć. Takiego nie wylewamy, bo nam przeleci. Także chwilę musimy albo w lodówce, albo w chłodne miejsce. I sprawdzać co jakiś czas, czy zaczyna tężeć. Pokażę Wam, jaką konsystencję musi mieć, żeby wylać na gofry. I po kilku minutach, nie wiem czy to widać, ale u mnie już zaczęło zastygać. O, to widać. Już nie jest lejące. Tak. I fajnie też jest wsadzić, ja też wyciągłam właśnie blaszkę do lodówki, żeby ona była zimna. Tutaj takie świecące punkciki. To po prostu gdzieniegdzie dodałam sobie taki sos z mango i z marakui. Po prostu jak będę kroić, to będzie później w jakimś kawałeczku ciasta, kawałeczek, troszeczkę takiego soku z mango. Będzie to takie fajne i przyjemne. O. Tak. I wlewamy. O. Tak. Wyrównujemy. I
na wyrównaną, prawie taką zastygłą masę nakładamy nasze mango. Tylko tak jak mówię, musi być już prawie zastygłe, żeby nie okazało się, że nam mango wpłynie do środka. O, u mnie utrzymuje się na wierzchu. I teraz wsadzamy na kilka godzin do lodówki, no wiadomo, najlepiej na całą noc. I widzimy się za jakiś czas. I po kilku godzinach moje ciasto już wyciągam. Powiem Wam, że przez to właśnie, że to nie jest zalane galaretką, to tak pachnie mango, że naprawdę aż normalnie, aż ślinka leci. Tak ładnie pachnie mango. No i dlatego zawsze mam ten rant cukierniczy, bo po prostu ładniej odchodzi, wiecie? Niż jak się wyciąga bez rantu. Ładniej wychodzi, ładniej wygląda. O. Dobra. Położymy. Trzeba będzie go umyć. Stabilne. Nic się tu nie dzieje. Zaraz pokroimy, ale zanim zaczniemy kroić, ja oczywiście muszę zrobić zdjęcie. I zdjęcia zrobione i mogę zacząć kroić. O. Najlepiej kroić oczywiście cienkim nożem. Wszystko się ładnie trzyma. Nic się tutaj nie rozwala. Można ładnie pokroić. Teraz tutaj. O. O. Proszę bardzo. Także ciasto jest podzielne. To taki delikatny sernik. Wyszedł taki delikatny sernik, dlatego że daliśmy jogurt. Cytrynowy, sernik taki cytrynowy z mango. Jak się Wam przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa!